Siemanko, w dzisiejszym odcinku wykonamy banany. Udało mi się znaleźć jakąś wyjątkowo dużą odmianę. No a my przechodzimy od razu do roboty. Standardowo na początku mała prezentacja tego, co będziemy wykonywali. Tak wygląda banan z tego wykroju. Wykrój będzie dostępny u mnie na sklepie. Gdzieś tutaj pojawi się link, a w późniejszej części filmu umieszczę kod rabatowy, więc warto oglądać do końca. Jeszcze końcówki. A my zabieramy się za szycie. Wykroje mam wycięte z Bristolu, także standardowo najpierw drukujemy, później wycinamy, odrysowujemy na Bristol, tak żeby to trochę sztywniejsze było. No i zabieramy się za odrysowywanie. Na jednego banana potrzebna nam będzie jedna taka część oraz dwie takie. Trzeba tylko pamiętać, żeby jedno wyciąć tak, a drugie w lustrzanym odbiciu. Ja dzisiaj zrobię 4 banany, tak żeby zmontować z tego kiść. Teraz odrysowałem 4 części na 4 banany. No i potrzebne nam są teraz drugie 4 części, tylko w lustrzanym odbiciu. Wszystko wycięte na 4 banany. Te elementy na razie odkładamy, ponieważ one przydadzą nam się dopiero za chwilę. Teraz będziemy zszywali te elementy, więc składamy je w pary. Tutaj będzie tego więcej. Zeszpilkuję to i za chwilkę do Was wracam. Zajmiemy się już szyciem. Elementy banana zeszpilkowałem. Połączone to jest w pary. Jak widać będą 4 sztuki. Zajmiemy się teraz szyciem. Zszyjemy tylko górną krawędź od tego czubka. Tutaj górą cały czas i dotąd. Standardowo zapas na szef 5 mm. Zaczynamy od rogu. Mały rygiel na początku. Te elementy mam przeszyte. Więc teraz pozostaje nam tylko domontować do każdej pary po jednym trzecim wyciętym wcześniej elemencie. Także przyszpilkuję to teraz do każdej części. Będziemy to składać w taki sposób. I musimy te łuki do siebie dopasować. Za chwilkę to jeszcze Wam pokażę. Najpierw przeszyjemy jedną połowę, a później przeszyjemy tą drugą i zostawimy otwór tam na wywrócenie. Przykładamy teraz czubek do czubka. Od razu musimy to złapać. No i teraz musimy po kawałku dopasowywać te łuki do siebie. One nie są identyczne, więc trzeba będzie to odpowiednio ułożyć po kawałku, tak żeby to się schodziło jak najrówniej. Jeśli jest ok, to szpilkujemy i idziemy następny kawałek dopasować. Jak szpilkujemy, to musimy mieć tak wyprostowane. Jeśli wygniemy tak włók, bo nam będzie tak wygodniej po prostu to trzymać, no to którejś części nam na końcu braknie. Więc utrzymujemy to prosto. Mam zeszpilkowane. Przechodzimy więc do szycia. Chciałbym jeszcze wspomnieć kilka słów o samej tej tkaninie. Mikrofibra super się sprawdza przy takich szyciowych projektach, ponieważ jej krawędzie nie obsypują się w ogóle. To się nie pruje, można to ciągnąć, nawet zszywać bardzo blisko krawędzi. To się nie rozpada. Są takie tkaniny,
gdzie po prostu to jeszcze przed szyciem wszystko się rozpada, rozpruwa, te włókna się rozplatają. No i trzeba dodatkowo obszywać te krawędzie. Ogólnie słabo się pracuje z takimi tkaninami, które właśnie bardzo szybko się prują i mocno, ponieważ to może bardzo szybko się spruć dość głęboko. No a tutaj nie ma takich problemów. To może leżeć, można to szarpać, można to ciągnąć i z tą krawędzią po prostu nic się nie dzieje. Ona jest taka jak była. Więc nawet jeśli wam szef trochę zejdzie blisko krawędzi, no to się także nie rozpadnie. Ona jest bardzo wytrzymała, więc naprawdę polecam tą tkaninę do takich właśnie projektów szyciowych. Jest dużo kolorów, miłe w dotyku to jest. Dobra, przechodzimy więc do szycia. Standardowo 5 mm zapas na szef. Zaczynamy od rogu. Mały rygiel na początku. Ta krawędź przyszyta. Więc pozostało nam zeszpilkować już ostatnią. Trzeba tylko pamiętać, żeby zostawić tu otwór do wywrócenia. Ja już w jednym zapomniałem, więc dlatego przypominam i przy okazji sobie też. Zajmujemy się więc szpilkowaniem i przeszywamy ostatnią krawędź. Pamiętamy o otworze. Rygujemy tu. I bez odcinania nitki. Ponownie rygiel. I już do końca szyjemy. Wszystko jest zeszyte. Otwór zostawiony. Udało się nie zapomnieć. Pozostało nam tylko nacięcie krawędzi. Przy nacinaniu staramy się nie uszkodzić szwu, więc zostawić lepiej można z milimetr, dwa odstępu, tak żeby mieć pewność, że go nie przetniemy. No i tam, gdzie jest otwór do wywrócenia, tam nie nacinam zazwyczaj krawędzi, żeby po prostu było łatwiej to później zaszyć i było więcej materiału. Nasze banany już prawie gotowe. Wywróciłem tkaninę, napełniłem ją kulką silikonową. Otwory także załatane ściegiem krytym. Wypełniłem to dość mocno. Także mamy już prawie skończoną naszą kiść. Pozostało tylko zrobić końcówki, żeby były tak jak w tym pierwszym. Do tego użyjemy czarnego filcu o grubości 1 mm. Zabieramy się teraz za wykonanie końcówek. Do tych dolnych czubków wyciąłem kawałki filcu w formie kwadratu. Wymiary około 1,5 cm na 1,5 cm. Zaokrąglę tylko lekko te rogi, żeby nie było takie kanciaste. Końcówki po drugiej stronie wykonamy z elementów o wymiarach 1,5 cm na około 2. Wytniemy z tego coś na wzór łezki. Coś takiego. Tak żebyśmy mogli to doszyć w tym miejscu. Wytnę z pozostałych elementów
podobne łezki i przyszywamy za moment. Przyda nam się teraz czarna nitka. No i doszywamy końcówki. Najpierw zacznę od wszycia się w banana, żeby porządnie rozpocząć szew, żeby nam się nic później nie zadziało z tym. Wbijamy się kawałek dalej. I jednocześnie przez filc banana i ponownie przebijamy się przez filc. Tak to wygląda. Nie musimy tutaj dbać o to, żeby to było jakieś ekstra równe. W prawdziwym bananie to też nie jest równe, więc jeśli nam się tutaj coś pofałduje, powygina, no to więcej to doda nam realizmu niż uszkodzi cały produkt. Teraz przyszyjemy drugą końcówkę, tak jak teraz. Więc podobnie zaczynamy od tego, żeby się porządnie przymontować tą nitką. I tak jak wcześniej przebijamy się obok. Prezentacja doszytych końcówek. I tak z drugiej strony. Kolejny projekt szyciowy za nami. Jest to na pewno dobra baza do robienia własnych urozmaiceń, na przykład przy doszyciu czarnych plam, jakichś kresek, czy nawet użycia rzepu, żeby złączyć to w jeszcze większą kiść. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!